Kryptofamilio. Większość z nas zapierdala całe życie. Wstajemy rano, idziemy do pracy, bierzemy nadgodziny, prowadzimy firmy, wracamy zmęczeni. Odkładamy po trochę pieniądze i mamy nadzieję, że za kilka albo kilkanaście lat będzie nam po prostu trochę łatwiej. I teraz powiem coś, co nie każdemu się spodoba. Sama ciężka praca może już nie wystarczyć. Możesz harować 20 albo 30 lat. Możesz być uczciwy. Możesz robić wszystko tak, jak ci powiedziano. Pracuj, oszczędzaj, trzymaj pieniądze w banku, nie zadawaj za dużo pytań. A później możesz obudzić się i zobaczyć, że mieszkania kosztują kilka razy więcej, jedzenie jest droższe, energia jest droższa, usługi są droższe, a pieniądze, które odkładałeś przez pół życia, kupują coraz mniej. I właśnie tutaj ludzie zaczynają się różnić. Jedni mówią, tak już jest, nic nie mogę zrobić. Bank wie lepiej, państwo wie lepiej, jakoś to będzie. I idą razem ze stadem, bez pytań, bez planu, bez zabezpieczenia. A później pojawia się zdziwienie, dlaczego pracuję więcej, a nie czuję się bogatszy. Dlaczego mam większą wypłatę, a zostaje mi mniej. Dlaczego odkładam pieniądze, a wszystko dookoła ucieka mi cenowo. Kryptofamilio, my nie jesteśmy tutaj po to, żeby być owcami systemu. Nie chodzi o bunt dla samego buntu. Nie chodzi o krzyczenie, że jutro wszystko się zawali. Chodzi o coś znacznie prostszego. Bo jeżeli codziennie oddajesz kawałek swojego życia za pieniądze, to masz cholernie dobry powód, żeby wiedzieć, co później dzieje się z wartością tych pieniędzy. I właśnie dlatego dzisiaj porozmawiamy o złocie. Bo złoto znowu rośnie, duży kapitał znowu się nim interesuje. Pojawiają się pytania o 4500, a nawet o $5000 za uncję. Ale mnie interesuje coś ważniejszego niż kolejna cena na wykresie. Co widzą ci, którzy mają miliardy, czego zwykły człowiek jeszcze nie zauważa? I czy znowu przeciętny człowiek dowie się o zmianie dopiero wtedy, kiedy największe ruchy będą już za nami? Witajcie w Kryptobajerze. Najpierw trochę twardych faktów. Po ostatnim cofnięciu złoto odbiło z okolic $4367 i wróciło w rejon ponad $4400 za uncję. Rynek ponownie patrzy w okolice 4500. Pojawiają się również prognozy mówiące o $5000. Czy tam dojdziemy? Nie wiem. I każdy, kto mówi wam, że wie to na pewno, sprzedaje wam pewność, której nie ma na rynku. Ale ważniejsze jest co innego. Do dużych instrumentów opartych na złocie znowu napływa kapitał. W analizowanych danych mówimy o setkach milionów dolarów. I właśnie tutaj warto zadać pytanie, dlaczego przy tak wysokich cenach duży kapitał nadal interesuje się złotem? Dlaczego nie mówi za drogo, wychodzimy, tylko dalej szuka ekspozycji? Bo być może nie chodzi o to, czy złoto jest drogie w porównaniu z ceną sprzed 5 lat. Być może trzeba zapytać, dlaczego i z czym oni to porównują? Z dolarem, z ilością pieniądza w systemie, z zadłużeniem, z kosztami wydobycia, z ryzykiem geopolitycznym? I tutaj zaczyna się prawdziwa rozmowa. Kryptofamilio, my naprawdę ciężko pracujemy na swoje pieniądze. Nieważne, czy ktoś jest na budowie, w biurze, w sklepie, jeździ ciężarówką, pracuje w magazynie, czy prowadzi własną firmę. Za każdą wypłatą stoi czas, a czasu nie da się dodrukować i nie da się go odzyskać. Dlatego wartość pieniądza ma znaczenie. I właśnie tutaj dochodzimy do inflacji. Inflacja nie musi zabierać ci pieniędzy bezpośrednio z konta. Na koncie dalej możesz mieć 100 000, tylko że po kilku latach te 100 000 można kupić znacznie mniej. I to jest coś, czego wiele osób długo nie zauważa. Patrzą na liczbę, nie na siłę nabywczą. Tymczasem prawdziwe pytanie brzmi, ile mam pieniędzy? Tylko, co będę mógł za nie kupić za 10 lat? I właśnie dlatego złoto jest ciekawe. Nie dlatego, że jest magiczne. Nie dlatego, że zawsze rośnie. Złoto potrafi spadać. Potrafi przez lata stać w miejscu, ale działa według innych zasad niż pieniądz fiducjarny. Jeżeli system finansowy potrzebuje więcej płynności, istnieją narzędzia, żeby tę płynność zwiększyć. Ze złotem tak się nie da. Nie można jutro powiedzieć, potrzebujemy 20% więcej złota, to je stworzymy. Trzeba znaleźć złoże, uzyskać pozwolenia, zbudować kopalnię, zapewnić energię, maszyny, pracowników oraz transport i dopiero później wydobyć metal. To trwa, to kosztuje
I tego procesu nie da się przyspieszyć jednym kliknięciem. To są fizyczne ograniczenia. I tutaj dochodzimy do słowa, które moim zdaniem coraz bardziej są ważniejsze w najbliższych latach. Spójrzcie na Wolfram, metal, o którym większość ludzi jeszcze niedawno w ogóle nie rozmawiała. Według danych przytaczanych w analizowanych materiałach w pewnym okresie jego cena wzrosła o ponad 600%. Dlaczego? Bo jest strategicznym surowcem, bo jest potrzebny w elektronice, lotnictwie, przemyśle, technologii, sektorze obronnym, a podaż jest ograniczona. I znowu mamy ten sam schemat. Jeśli świat czegoś potrzebuje coraz więcej, a nie da się szybko zwiększyć podaży, rynek zaczyna reagować. Nieograniczony pieniądz zaczyna ścigać ograniczone rzeczy. I nie mówię, że wszystko będzie rosło wiecznie. Nie będzie, ale warto rozumieć mechanizm. I tutaj dochodzimy do Bitcoina. Złoto i Bitcoin to dwa kompletnie różne aktywa, ale łączy je jedna rzecz. Nie można dowolnie zwiększyć ich podaży. W przypadku Bitcoina maksymalna liczba monet jest określona 21 milionów. I właśnie dlatego Bitcoin od początku interesował ludzi, którzy zaczęli zadawać pytanie: czy chcę, żeby cały efekt mojej pracy zależał od systemu, którego zasad nie kontroluję? Nie twierdzę, że Bitcoin jest bez ryzyka. Jest. Potrafi spadać pod kilkadziesiąt procent, ale zasady podaży są znane. I dla mnie właśnie tutaj zaczyna się filozofia portfela 33. Nie chodzi o to, żeby wszystko wrzucać w Bitcoina. Nie chodzi o to, żeby wszystko kupić w złocie. Nie chodzi o to, żeby siedzieć wyłącznie w gotówce. Chodzi o coś prostszego. Nie uzależniać całej przyszłości od jednego scenariusza, jednego banku, jednej waluty, jednej giełdy, jednego kraju, jednego aktywa, bo życie już nieraz pokazało nam wszystkim, że rzeczy uznawane za pewne potrafią zmienić się bardzo szybko. Portfel 33 nie ma przewidywać każdej burzy, ma sprawić, że jedna burza nie zatopiła całego statku. I teraz pojawia się kolejna ciekawa rzecz. Tokenizowane złoto, czyli fizyczny metal połączony z blockchainem. Złoto znajduje się w skarbcu, a jego cyfrowa reprezentacja funkcjonuje jako token. Możesz kupować małe części, przesyłać je cyfrowo, handlować praktycznie przez całą dobę. Jeszcze kilka lat temu świat finansowy był przedstawiany jako dwa obozy. Z jednej strony banki i tradycyjne aktywa, z drugiej Bitcoin i blockchain. A teraz co dzieje się? Te światy zaczynają się łączyć. Tylko kryptofamilio, tutaj trzeba zachować rozsądek. Tokenizowane złoto nie jest bitcoinem. Ktoś musi przechowywać metal, ktoś musi potwierdzać rezerwy, ktoś musi odpowiadać za możliwość wykupu. Dlatego blockchain nie usuwa automatycznie ryzyka. I chciałbym, żebyście zapamiętali jedno zdanie. Cyfrowe nie zawsze oznacza niezależne, bo cały świat finansowy idzie w stronę cyfrową. Płatności, bankowość, inwestycje, dokumenty i aktywa. Wszystko mamy w telefonie. A ja nie mówię, że to źle. Sam z tego korzystam. To jest wygodne, ale wygoda nie może zastąpić myślenia, bo jeżeli całe Twoje finansowe życie zależy od jednego urządzenia, jednego banku, jednej aplikacji i jednego systemu, warto przynajmniej zadać sobie pytania, co się stanie, jeśli jeden z tych elementów zawiedzie. To nie jest teoria spiskowa, to zwykłe zarządzanie ryzykiem. Jeśli masz jeden klucz do domu i go zgubisz, masz problem. Jeśli masz drugi klucz, problem nadal istnieje, ale nie zostaniesz na ulicy. Dokładnie tak patrzę na finanse. Do tego dochodzi jeszcze ropa. Ponownie pojawia się w wiadomościach. Pojawiają się napięcia dotyczące przepływu ropy i potencjalnych kosztów transportu. I ktoś może powiedzieć, mnie ropa nie obchodzi, tylko że ropa jest praktycznie wszędzie. Transport, rolnictwo, produkcja, dostawy maszyny, samoloty, ciężarówki. Jeżeli energia drożeje, koszt zaczyna przechodzić przez całą gospodarkę i na końcu bardzo często trafia na nasz paragon. Dlatego złoto, ropa, inflacja, surowce, stopy procentowe i bitcoin nie są 6 osobnymi historiami. To są różne elementy tej samej układanki. I teraz najważniejsze. Nie chcę, żeby ktokolwiek z kryptofamilii po tym filmie ze strachu pobiegł kupować złoto. Strach jest fatalnym doradcą. Chcę czegoś odwrotnego. Chcę, żebyśmy spokojniejsi, żebyśmy byli lepsi, żebyśmy zrozumieli o dużo więcej. Bo kryptofamilio, my jesteśmy rodziną ludzi, którzy próbują coś zbudować. Każdy z nas ma swoje problemy, każdy dostaje czasem po głowie. Jednemu nie wyszedł biznes, drugi stracił na rynku.
trzeci zaczyna od zera, czwarty pracuje po 12 godzin i nadal zastanawia się, jak związać koniec z końcem. I właśnie tutaj jest różnica. Mamy charakter, możemy upaść, możemy się pomylić, możemy stracić, możemy zaczynać od początku, ale się nie poddamy, bo nie chodzi o to, żeby każdy z nas został milionerem. Chodzi o to, żeby każdy miał szansę żyć trochę lepiej, mieć więcej czasu dla rodziny, nie bać się każdego rachunku, pomóc dzieciom, pojechać na wakacje, nie pracować do ostatniego dnia życia tylko dlatego, że inaczej nie będzie miał z czego żyć. Człowiek, który ciężko pracuje, powinien mieć prawo próbować zbudować sobie lepszą przyszłość i nikt nie zrobi tego za nas. Możemy korzystać z systemu, możemy korzystać z banków, możemy korzystać z technologii, ale nie możemy oddać komuś całej odpowiedzialności za własną przyszłość. Dlatego obserwuję złoto, dlatego obserwuję bitcoina, dlatego interesuje mnie gotówka, surowce, inflacja, banki centralne, nowe technologie finansowe. Nie dlatego, że jutro ma nastąpić koniec świata, tylko dlatego, że świat finansowy cały czas się zmienia. A ja chcę, żeby kryptofamilia była po stronie ludzi, którzy próbują te zmiany zrozumieć wcześniej, nie kilka lat później, nie wtedy, kiedy wszystko jest już oczywiste, tylko wtedy, kiedy jeszcze można spokojnie na to wszystko się przygotować. Więc zadajcie sobie dzisiaj jedno bardzo ważne pytanie. Czy wasze pieniądze pracują razem z wami? Czy tylko leżą i czekają, aż czas zrobi swoje? Nie musicie mieć miliona, nie musicie być ekonomistami, nie musicie rozumieć każdego wykresu. Wystarczy, że chcecie się uczyć. Wystarczy, że chcecie myśleć samodzielnie. I wystarczy, że nie chcecie się poddać. Bo na tym właśnie polega kryptofamilia. Kryptofamilio, pracujemy, uczymy się, dostajemy po głowie, wstajemy, idziemy dalej. Bo nie chodzi o to, żeby nigdy nie upaść. Chodzi o to, żeby nigdy nie zostać na ziemi. Do następnego. Witaj w kryptofamilii.